Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Pokażę w nim, jakiej przestrzeni roboczej używam, składając jakiś długi dokument. Oczywiście dobór paneli w przestrzeni roboczej jest sprawą zupełnie indywidualną. Jednak chciałabym pokazać te panele i tą przestrzeń roboczą, która mnie osobiście bardzo ułatwia pracę. Gdy wejdziemy w okno i wybierzemy przestrzeń roboczą, mamy tutaj w nawiasach kwadratowych umieszczone predefiniowane przestrzenie robocze, które zostały opracowane przez firmę Adobe. Nad linią mamy własne przestrzenie robocze, które zostały utworzone w czasie pracy. Jedną z moich ulubionych jest moja przestrzeń. Moja przestrzeń zawiera panele, które najczęściej wykorzystuję do składu długich dokumentów. I są to biblioteka, w której gromadzę różne projekty, różne fragmenty tekstu i one są niezwykle przydatne, gdy składam dokument na przykład z jakiejś serii i wtedy mogę wykorzystywać elementy, które są powtarzalne w każdej książce czy w każdej publikacji tej serii. Mam różne biblioteki i można takie biblioteki oczywiście tworzyć. To jest pierwszy panel. Kolejnym panelem są style znakowe. Style znakowe są niezwykle potrzebne do składu tekstu, dlatego że one zachowują nasze przesłonięcia lokalne, czyli fragmenty tekstu, które złożone są inaczej niż tekst główny, niż tekst dziełowy, niż akapit. Mianowicie są to jakieś fragmenty wyróżnione kursywą, boldem lub inną odmianą danego kroju. Kolejnym panelem są oczywiście style akapitowe. Bez stylów akapitowych nie wyobrażam sobie składu tekstu. Style akapitowe są również przydatne przy tworzeniu spisu treści, ponieważ właśnie na ich podstawie budujemy automatyczny spis treści. Jest to niezbędny panel do składu długich dokumentów. Zmiana jakiegoś elementu w stylu akapitowym pozwoli mi zmienić ten element w całym wielostronicowym dokumencie. Obowiązkowy panel. Kolejnym panelem jest oczywiście panel stron. Panel Pages, który pokazuje ilość stron w dokumencie, który pozwala nawigować w dokumencie, który pozwala na to, by na stronie wzorcowej stworzyć makietę całej książki i każdy element ze strony wzorcowej mógł być odzwierciedlony na stronach dokumentu. Jest to też niezbędny panel. Następny panel to jest informacje. Informacje służą do rozpoznania na przykład ilości znaków w wierszu, by zachować prawidłową konstrukcję kolumny. To jest też bardzo wygodny i bardzo potrzebny panel. Następnie swatches, czyli próbki. Może się zdarzyć tak, że oprócz koloru black, czyli oprócz czerni tekstowej, musimy w naszym dokumencie użyć jakiegoś innego koloru. Niekoniecznie z tych tutaj predefiniowanych możemy dobrać jakikolwiek inny kolor z przestrzeni cmyk lub innych przestrzeni tutaj przedstawionych. Więc jest to bardzo wygodny panel i ja go mam w swojej przestrzeni roboczej dla długich dokumentów. Kolejnym panelem są linki. Linki są bardzo potrzebnym panelem, dlatego że one wiążą obrazy z moim dokumentem InDesigna. Mogą być one w dwojaki sposób użyte w dokumencie, mianowicie mogą być osadzone, czyli należeć do dokumentu InDesigna, i mogą być jedynie linkami, czyli takimi obrazami, które imitują prawdziwy obraz. Oczywiście takie linki najczęściej się stosuje w składzie długich dokumentów, nie osadzając ich, dlatego że osadzenie powoduje, że dokument ma większy ciężar i nie można tych obrazów edytować w oryginale. Używajmy zatem linków, one odzwierciedlają obraz w całości i
można w każdej chwili edytować w oryginale i nie obciążają naszego pliku. Bardzo potrzebny według mnie panel. Kolejnym jest text wrap, czyli oblewanie tekstem. Może się zdarzyć tak, że mamy grafikę w dokumencie lub tabelę. Ja w trakcie składu długich dokumentów z uwzględnieniem tabel używam oblewania tutaj jump object, czyli takiego oblewania, który powoduje umieszczenie tabeli między tekstem nad i pod. Kolejny jest story, panel wątek. Wątek powoduje optyczne wyrównanie marginesów. Co to znaczy? To znaczy, że litera układa się pod literą w akapicie, a wszelkie znaki interpunkcyjne wysunięte są za ramkę tekstową. Wtedy mamy bardzo równo ułożony tekst. Panel wątek używam zawsze, gdy tekst justuję i wtedy te wszystkie znaki interpunkcyjne są równo ułożone jeden pod drugim i litera się świetnie układa pod literą w każdym wierszu. Skrypty. Na początku naszego składu bardzo przydatnym skryptem jest skrypt find change by list. On czyści tekst, powoduje likwidację nadmiarowych enterów, nadmiarowych tabulatorów i nadmiarowych spacji. Bardzo często, właściwie za każdym razem używam tego skryptu, więc serdecznie polecam w przestrzeni roboczej go umieścić. Jeszcze jest panel warstwy. Panel warstwy przydatny jest w InDesignie po to, by zachować porządek w dokumencie. Na jednej warstwie możemy umieścić tekst, na drugiej warstwie możemy umieścić grafikę, na trzeciej warstwie zaś możemy umieścić linie pomocnicze lub siatkę do grafiki. Ja zawsze używam tego panelu. I teraz jak wyłączyłam wszystkie panele, wystarczy, że ja zresetuję swoją przestrzeń roboczą i mam je z powrotem. Gdy w trakcie pracy używam ich i robi się bałagan, za dużo ich jest tutaj w obszarze roboczym, ja wtedy mogę też jednym kliknięciem zresetować moje ustawienie do momentu, w którym zostały tak panele zapisane. Czyli jeśli ja zapiszę dany układ paneli w ten sposób, na przykład wybiorę New Workspace, podpiszę na przykład przestrzeń i kliknę OK, to w takim układzie ta przestrzeń będzie resetowana. Czyli na przykład używamy różnych paneli, chciałabym zresetować moją przestrzeń i resetuje się do tego wyglądu, który został pierwotnie zapisany. Mogę zlikwidować przestrzeń, wybierając Delete Workspace i z rozwijalnej listy wybiorę przestrzeń, którą chcę zlikwidować, czyli na przykład tę, którą utworzyłam przed chwilą i klikam Delete. I powracam do mojej przestrzeni. To są akurat moje panele indywidualne, które zapisałam jako moją przestrzeń i ja ich używam. Uważam, że one najbardziej się przydają w składzie długich dokumentów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych tutoriali.